Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Tutaj szef Darek. Zastanawiałem się, co by tu dzisiaj zrobić i wpadłem na bardzo dobry pomysł. Zrobię coś, co uwielbiam. Uwielbiam wiele rzeczy, ale to w szczególności mówię o gofrach. Kto gofrów nie lubi, niech pierwszy rzuci fartucha. Zaczynamy. Oddaj fartuch. No i jest wszystko, co trzeba do gofrów. Jak niewiele trzeba, żeby było wszystko. Moi drodzy, cały przepis macie na dole w opisie. A ja Wam coś powiem o cieście na gofry, bo wiele osób mówi, że ciasto na gofry musi leżakować trochę w lodówce, musi być jakoś specjalnie zrobione. Nie wiem, nie spotkałem się z tym. Ciasto na gofry, jeżeli dobrze, fajnie zrobicie, nawet po swojemu, zawsze wyjdzie. Haczyk jest jeden, mianowicie musi być dobrej jakości gofrownica. Ja preferuję minimum taką gofrownicę, która ma minimum 1400 W. Dokładnie. Dlaczego? Robi się szybko ciepła i nie traci tego ciepła. Nie jestem też fanem wymiennych tych platform w gofrownicy, tosterze, kilka urządzeń w jednym. Preferuję gofrownicę, która jest gofrownicą, ma 1400 W i zaczynamy. Zaczynamy od ubicia białek. Aha. Sprzęt lepiej działa, jak włączycie do kontaktu. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Jesús. Jesús. Mówiłem? Pora umierać. I gdy już mniej więcej jest taka konsystencja, dodajemy szczyptę soli i za chwilę będziemy dodawać cukru. Pomalutku. Białka są dobrze ubite. Kiedy położymy w ten sposób i nie spadają. Krok drugi. Bierzemy naczynie i łączymy pozostałe składniki, czyli mąkę, proszek do pieczenia, żółtko, olej, mleko i wodę. Teraz należy to wszystko wymieszać. Kiedy masa jest dobrze połączona, przekładamy do niej białko. Już nie miksujemy, białko ubite oczywiście, już nie miksujemy, tylko łyżką wyrabiamy. Nasza masa jest wyrobiona i gotowa. Czas odpalić gofrownicę. I jesteśmy. Nasza gofrownica już nagrzana, tak jak powiedziałem. To jest, słuchajcie, malutka gofrownica, ale 1400 W, które ma naprawdę fantastycznie się sprawdzi
do zrobienia gofrów. Gofrownicę ustawiamy na maksa i pozwalamy jej się rozgrzeć. Kiedy gofrownica jest już rozgrzana, wylewamy ciasto. Zamykamy i czekamy na rezultat. Zaczyna się ta opcja robienia gofrów i zobaczycie, że leci para. Jak będzie leciała para i będzie tej pary leciało naprawdę dużo, gofry się robią. Pamiętajcie, że tam jest i mleko, i woda. To wszystko będzie odparowywać i potem, im mniej tej pary będzie, będziecie wiedzieć, że gofry są gotowe. Nie otwieramy w ogóle gofrownicy, dopóki pary nie będzie mniej albo nawet w ogóle. Najpiękniejszy moment czekania na gofry. Widać, że paruje i ten zapach, który się unosi. Mistrzostwo. I widzicie, już para nie leci, możemy otworzyć i zobaczymy. Uwaga, no słuchajcie, pięknie, nawet słychać, jak fajnie chrupią. To jest też duży plus, gorące, duży plus właśnie takich mocnych gofrownic, że te gofry nie są takie miękkie, one są fajne, chrupiące. Robimy dalej. Tutaj nam się robią, jeszcze tutaj minutka zostaje na te dwa gofry. Z tego przepisu wyszło 6,5 gofrów, no 7 licząc powiedzmy z tym pełnym, ale tak 6 fantastycznych, rewelacyjnych gofrów. No, słuchajcie, widzicie, posłuchajcie w ogóle. One są rewelacyjne, właśnie takie prosto wyjęte, ale z dżemem, ze śmietaną, z jakimiś owocami, frużelina, może być nawet jakieś masło kakaowe, masło czekoladowe, bądź takie masło, jakie robiliśmy w jednym z odcinków, czyli domowa Nutella. Serdecznie Wam polecam zrobić ten przepis. Gofry są rewelacyjne, a mi nie zostaje nic innego, jak zaprosić Was do lajkowania, subskrypcji i naciśnięcia dzwoneczek, by nie przegapić kolejnych odcinków. Cóż, życzę Wam smacznego i do następnego.